W cyklu Co robią geografowie, przygotowywanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zastanawiamy się również nad tym, co robią geografki. Jest dzisiaj z nami Izabela Gołębiowska, która jest geografką, kartografką, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. I poza tym, że zajmuje się mapami, ich tworzeniem, można powiedzieć przygotowywaniem, zajmuje się też badaniem tego, jak ludzie z map korzystają. I o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać. Witaj, Izo. Cześć Adamie, dziękuję za zaproszenie. No więc właśnie zacznijmy od tego pierwszego skojarzenia z kartografią. Kiedyś to było zupełnie oczywiste, że kartograf to był ktoś ślęczący nad arkuszem papieru, zajmujący się rysowaniem map. Rysowaniem ich najczęściej odręcznie, żmudnie, tak żeby ładnie wyglądały, cieszyły oko. No ale tego już się teraz tak nie robi, prawda? Zgadza się. Kartografia obecnie to cały czas jest taka praktyczna dziedzina, więc mamy do czynienia z opracowaniem map, z ich redakcją. Cały czas jest potrzeba wydawania coraz to innych map, ale oczywiście już nie ślęczenie, już nie nad biurkiem, już nie z tuszem, a z programem odpowiednim do tego i przed komputerem. Ale kartografia to również dyscyplina naukowa, w której prowadzi się wiele badań i badania, które ja prowadzę i kwestie, które mnie interesują, związane są z taką perspektywą użytkowników, czyli to, jak użytkownicy widzą mapy, które opracowujemy, jak je opracować lepiej i bardziej, żeby były bardziej wydajne, bardziej funkcjonalne dla użytkowników. Czyli to jest taki UX map. Dokładnie tak. Więc jak je zaprojektować, żeby je dopasować do oczekiwań, do wymagań, do ograniczeń, do preferencji użytkowników. Dokładnie tak, ta perspektywa. No właśnie, ale co znaczy, że mapa jest bardziej wydajna? Co to znaczy mapa, która jest wydajna? Mapa generalnie... To piękne jest w kartografii i w opracowaniu map, że każda mapa jest inna. Każdą mapę, każda osoba może przygotować w inny sposób. Jest wiele decyzji redakcyjnych w trakcie procesie opracowania map, w której różne osoby mogą podjąć różne decyzje i one mogą się wydawać równie poprawne, zgodne z zasadami kartograficznymi. Ale teraz jest to bardzo interesujące, żeby sprawdzić, co to oznacza, jakie są konsekwencje dla użytkownika. Więc mamy jakieś preferencje, każda mapa ma w założeniu jakiegoś użytkownika, więc inny użytkownik jest dla mapy szkolnej, więc on ma inne preferencje. Innym użytkownikiem jest turysta, który też ma zupełnie inne wymagania i warunki korzystania z tej mapy. Więc wyśmienicie i dla mnie osobiście bardzo ciekawe jest sprawdzenie, jak różne rozwiązania kartograficznie się sprawdzają. I teraz ta wydajność, o której wspomniałeś, to może być mierzona w różny sposób. Poprawnością uzyskanej informacji, na przykład na zadane pytania, ale także i czasem, ale także i satysfakcją, ponieważ generalnie jest coś takiego jak standard użyteczności. Hasło użyteczności, które jest sformułowane i funkcjonuje w dużo szerszym kontekście, nie tylko kartograficznym, i mamy wskaźniki, takie mierniki użyteczności, więc efektywność, czyli szybkość, poprawność uzyskania odpowiedzi i satysfakcja, czyli jak szybko jesteśmy w stanie znajdować informację, która jest potrzebna i czy ta informacja, którą znajdziemy, jest poprawna, to znaczy, czy rzeczywiście odpowiada rzeczywistości, takiej, jaką ma odwzorować mapa. Dokładnie. I co jeszcze jest ciekawe, i jeszcze spytajmy się, czy użytkownik uważa, że to zadanie było trudne dla niego, bo może się okazać, że różnie zaprojektowana mapa może być postrzegana jako trudniejsza i łatwiejsza, a co jest bardzo ciekawe... Czyli uzyskał informację, ale się natrudził za mocno. Dokładnie. A co jeszcze jest ciekawe, czasem nam się wydaje, że to jest trudniejsza mapa, a właśnie na jej podstawie uzyskaliśmy poprawną odpowiedź, a tą, którą postrzegamy za łatwiejszą i w zasadzie to właśnie wybram był tą, preferuję to rozwiązanie. Może to być rozwiązanie, w których ten subiektywny wskaźnik preferencji i satysfakcji wcale nie idzie w parze z poprawnością odpowiedzi. No dobrze, to zaraz nam powiesz jeszcze, mam nadzieję, o konkretnych przykładach tego, ale jak
rozumiem twoją pracę i twoje badania, bo one właśnie głównie teraz dotyczą percepcji map, to jest tak, że przez lata kartografowie mówili, no taka jest konwencja, tak mapy się robi, a ty mówisz nie, sprawdzam. Znaczy zobaczymy, jak reagują na to użytkownicy. I ty sprawdzasz to, prowadząc badania eksperymentalne z użytkownikami map. No więc powiedz, na czym polegają eksperymenty, bo to się kojarzy zwykle z jakimiś naukami przyrodniczymi, laboratorium. Jakie eksperymenty prowadzi kartograf? Jeśli chodzi o eksperymenty, które gdzieś tam są w obszarze moich zainteresowań, to bardziej czerpiemy z metodologii i z właśnie takiej ścieżki postępowania z psychologii. I to jest to źródło i skąd kartografowie gdzieś czerpią inspiracje, metody, schematy postępowania, więc również ten schemat eksperymentalny to jest coś, co nie zostało absolutnie wymyślone przez kartografów, a zaczerpnięte przez dużo bardziej doświadczonych psychologów. Więc te eksperymenty są najczęściej eksperymentami kontrolowanymi, w których w analogicznych warunkach prosimy różnych użytkowników o rozwiązanie różnego typu zadań, różnego typu poleceń, wyciągnięcie informacji konkretnej z tej mapy. Możesz podać jakiś przykład od razu, żebyśmy... Jasne. To może być bardziej proste pytanie, czyli na przykład... Mamy mapę z gminami Polski, więc która gmina ma najwyższą gęstość zaludnienia, tak? Może w ten sposób. Albo w której części Polski mamy na przykład nietypowe, jakieś anomalie, bądź to byłoby jakieś bardziej proste operacje. Możemy mieć bardziej złożone, możemy porównywać między sobą, która jest większa, lepsza, gorsza, ma wyższe lub niższe wartości. Albo zakładając, że mamy do czynienia z jakąś inwestycją, w którym miejscu wskazałbyś na podstawie informacji dostępnych na mapie. Ale eksperyment polega na tym, że losowo dzielisz tych swoich badanych na grupy i różnym grupom dajesz różne warianty map, więc oni mają trochę to samo zadanie, ale inny materiał, jeśli dobrze rozumiem. Dokładnie tak. W tym tak zwanym w tym schemacie, w którym mamy różne grupy podzielonych naszych badanych na rozdzielne, rozłączne grupy, to rzeczywiście tak jest. Mamy różne mapy, które teoretycznie powinny prezentować te same informacje za pomocą innych metod, innej grafiki, innych rozwiązań kartograficznych i sprawdzamy, które z nich jest bardziej skuteczne lub nie. Czyli sprawdzacie na przykład, czy, nie wiem, kartogram jest skuteczniejszy, kiedy ma dużo klas, dużo kategorii, czy różnych odcieni, prawda, którymi jest rozkolorowany, czy mniej. Czy kartogram jest lepszą metodą, czy metoda izoliniowa? Rozumiem, że to są tego typu pytania. Tak, to może być porównanie między metodami, czyli mamy różnego typu zadania właśnie o charakterze takim geograficznym, tak? Zrozumienie rozmieszczenia zjawiska, bądź jakoś scharakteryzowanie tego zjawiska, które jest prezentowane na mapie i która metoda, czy to metoda kropkowa, izolinie czy kartogram, bo każda z tych metod może prezentować nam bardzo analogiczne zjawisko. Więc która z nich jest skuteczniejsza, bardziej pomocna, bardziej zrozumiała i preferowana również. I co wynika z tych badań? Które metody są, można powiedzieć, bardziej preferowane albo skuteczniejsze, wydajniejsze w prezentacji danych? Jeśli chodzi o tą skuteczność i wydajność, to jest uzależnione od rodzaju zadania, rodzaju informacji, o którą jest badany, pytany. Ale jeśli chodzi o preferencje, to tutaj powtarza się ten sam scenariusz, mianowicie wybieramy, postrzegamy jako łatwiejsze, jako lepsze, lepiej dopasowane, te rzeczy, z którymi już jesteśmy bardziej zaprzyjaźnieni, mamy więcej doświadczenia. Więc mapy, których jest więcej na przykład w atlasach szkolnych, jeśli będziemy robić badania wśród maturzystów, to okaże się, że oni będą wybierali te, z którymi więcej pracowali, te metody, z którymi są bardziej zaznajomieni, no i z praktyki wynika, że jest to kartogram. Powiedzmy, mapa kropkowa nie jest często wykorzystana ani w edukacji, no i zasadniczo też nie jest często opracowywana, więc nasze przyzwyczajenia to jest bardzo duży wyznacznik, no tak, naszą drugą naturą, ale to jest wyznacznik właśnie tej satysfakcji, preferencji. Tak, i praktyka, tak. Ale także i taka świadomość, że już to gdzieś widziałem, już to znałem, ta kolorystyka jest mi znana i tak dalej. No właśnie, co z barwami, których używamy na mapach? Czy to też jest do sprawdzenia? Czy te konwencje, które nam się wydają intuicyjne, jest tak, że niektóre są
lepsze, niektóre są gorsze, w sensie lepiej czy gorzej się sprawdzają? Tak, grafika, już abstrahując od metod, bo dotychczas rozmawialiśmy o metodach, więc tak w jaki sposób my te nasze dane będziemy przetwarzać i pokazywać, ale ta warstwa grafiki jest równie ważna i okazuje się, że ona również ma bardzo duże znaczenie. Przykładem, takim bardzo ciekawym przykładem jest skala, tak zwana skala spektralna, która bardzo ładnie w języku angielskim nazywa się skalą tęczową, ponieważ jest to rainbow color scheme, bardzo popularny wśród praktyków i bardzo nielubiany wśród teoretyków i to już tak szerzej mówiąc, nie tylko kartografów, ale osób, które zajmują się wizualizacją informacji, ponieważ skala spektralna jest stosowana w wielu przypadkach, w wielu miejscach, również w wysoko ocenianych czasopismach naukowych, pomimo, że jest bardzo szeroko krytykowana. Więc... A co z nią jest nie tak? Czemu jest krytykowana? Otóż to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ tak, ona jest ładna, bo ma wiele nasyconych kolorów, bardzo przyciąga oko, a w zasadzie każdemu autorowi mapy, wizualizacji na tym to zależy, żeby moje opracowanie było właśnie przyciągające, żeby ktoś zwrócił uwagę. Ale z drugiej strony problem jest taki, że skala spektralna jest to taka skala, w której mamy wyłącznie maksymalnie nasycone odcienie, które są w kolejności spektrum elektromagnetycznego, czyli mamy, tak jak widzimy w tęczy, jak zobaczymy tęczy, mamy czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. I to jest takie, to właśnie spektrum i w takiej kolejności i w taki sposób jest używane do prezentacji danych ilościowych. I zawsze wtedy, kiedy prezentowane są liczby i dane ilościowe za pomocą tej skali, to tutaj pojawia się problem, ponieważ zasadniczo, jeśli chcemy wykorzystać kolory do prezentacji liczb, to powinna to być skala, której kolejne tony różnią się jasnością, według zasady im więcej, tym ciemniej. A tutaj jest to bardzo trudne, ponieważ mamy z jednej strony czerwony, który jest dosyć ciemny, na sam drugim końcu jest fioletowy, który też jest ciemny, a w środku jest żółty, który, no jeśli już mielibyśmy powiedzieć, to raczej jest najjaśniejszy, więc tutaj wszystko jest zaburzone, wszystko jest inaczej niż mówi teoria. Czyli trudno jest z takiej mapy wyczytać, jakie liczby faktycznie stoją za tymi wartościami i trzeba się bardzo uważnie przyglądać legendzie, żeby rozszyfrować to. Dokładnie tak. Badania, które prowadziłam z kolegami, dokładnie to wykazały, że ona jest absolutnie nieintuicyjna, jeśli chodzi o kolejność wartości, które powinny za tym stać. Ciekawym zadaniem, które daliśmy naszym badanym były kwadraciki, już może to już nie jest w takim kontekście stricte kartograficznym, ale to były kwadraty pomieszane, jeśli chodzi o te odcienie wyciągnięte ze skali spektralnej z prośbą o ułożenie, które uważa, że powinno być od reprezentuje najniższą wartość do najwyższej. I te również tak samo prezentowane kwadraty wycięliśmy z tej tak zwanej poprawnej skali, która jest preferowana i zalecana między innymi przez kartografów, czyli w której jasność się zmienia. No i okazuje się, że wśród ponad 500 osób, które układały te kwadraty, było ponad 100 różnych kolejności tych kwadratów wskazanych, więc okazało się, że to jest zupełnie nieintuicyjne, a tą poprawną kolejność wskazało ponad niecałe 40% osób, więc to było 30 kilka procent osób. Tak, znacznie mniej niż połowa. Z kolei ta skala zbieżna, tam było bodajże tylko chyba 6 opcji, ktoś tam się pomylił i poprawność odpowiedzi to było prawie 90%. Więc... No dobrze, ale to czy to znaczy być może, że nie wiem, skala hipsometryczna, której używamy do przedstawiania wysokości nad poziomem morza na mapach fizycznych, czy ona też jest nieintuicyjna i nie powinniśmy jej używać? No właśnie, to jest bardzo ciekawy przypadek, bo ona ma wiele wspólnego właśnie z tą krytykowaną skalą spektralną, a jednocześnie ją cały czas widzimy, stosujemy ją nieodmiennie przez wieki, już teraz możemy powiedzieć i skala hipsometryczna jest tym takim bardzo specyficznym przypadkiem i który jest namacalnym dowodem na tym, że nasze przyzwyczajenie jeszcze są drugą naturą, o czym wspominałam. My lubimy rzeczy znane, to po pierwsze, ale po drugie została ona dlatego sformułowana i zaproponowana jeszcze pod koniec XIX wieku przez austriackiego kartografa Karla Peukera, ponieważ zaczerpnął on, no właśnie, kolejny przykład, gdzie informacja i wiedza z psychologii została wykorzystana w kartografii, ponieważ wykorzystał on właściwości percepcyjne różnych tonów. Mianowicie kolory niebieskie
niebieskie są postrzegane jako te, które znajdują się dalej w porównaniu z kolorami czerwonymi. Zielone, żółte, a potem właśnie czerwone. I teraz mapa jest wyobrażana jako takie spojrzenie z góry na nasz teren i w związku z tym szczyty gór są bliżej tego obserwatora, a z kolei niziny i morza są właśnie te dalsze. I tak dokładnie wyglądała ta skala, pierwsza skala hypsometryczna. Te czerwienie były najbliżej, one były najbardziej nasycone, a zresztą te zielenie były bardzo mało, takie nawet zaszarzone, ponieważ gdzieś tam miały się z założenia znajdować dalej od użytkownika. I to jest konwencja, którą w miarę dobrze rozpoznajemy i jesteśmy do niej przyzwyczajeni, więc nie ma dobrego powodu, żebyśmy ją zmieniali. Otóż to, tutaj nie ma powodu, dla którego mielibyśmy się wyłamywać. Jest zresztą taka bardzo dobra też, uzasadnieniem jest też fakt, że my formy geograficzne, jeśli chodzi o niziny, wyżyny, góry, one są reprezentowane jednak przez inne kolory, tak? Więc tutaj też jest taka identyfikacja o charakterze jakościowym, powiedziałabym, oprócz tego, że wysokości. Czy są jakieś formy prezentacji informacji kartograficznej na mapach, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy dużo danych pokazać, które są szczególnie trudne, są największym wyzwaniem dla użytkowników, takie, których byś radziła unikać? No z całą pewnością jeśli chodzi o trudność, to są mapy, w których chcemy pokazać za dużo, w których chcemy pokazać zbyt szczegółowo, więc boimy się uogólniania, bądź mamy taką pokusę jak najwięcej warstw tematycznych, jak najwięcej tych informacji. Żeby wszystko się zmieściło na jednej mapie. Dokładnie. Teoretycznie mieści się na mapie, ale niekoniecznie jest to z korzyścią, więc lepiej to gdzieś taką wstrzemięźliwość uzyskać. Chociaż faktem jest też, że w kontekście powiedzmy map interaktywnych mamy ten komfort, gdzie możemy sobie włączać i wyłączać różne warstwy. Więc tutaj w porównaniu z takimi mapami papierowymi, analogowymi jest przewaga tych map interaktywnych, gdzie możemy gdzieś No właśnie, bo to jest kolejny niesamowicie ciekawy wątek, bo mapa w międzyczasie zmienia swój nośnik. Coraz rzadziej to jest już papier, coraz częściej to są mapy, które widzimy na ekranie. To są mapy, które możemy sami, można powiedzieć, trochę redagować, tak? To znaczy dodawać do nich różne treści, odejmować, więc zmienia się trochę sposób używania, sposób korzystania z mapy. Czy to widać również w tych badaniach percepcji, że my inaczej korzystamy z map, które są w wariancie ekranowym, elektronicznym niż z tych papierowych? Tak. I my musimy w ogóle dopasować zasady redakcji właśnie do tego nośnika i musimy dostosować to, co przez dekady było gdzieś zalecane w kontekście map papierowych, właśnie statycznych, w których czytelnik jest tylko czytelnikiem, już nie ma, i tam nie ma, nawet nie ociera się o bycie redaktorem tej mapy. A tutaj jest takie zatarcie tej roli użytkownika, jednocześnie trochę takiego redaktora, takiego twórcy trochę, bo to on wybiera, to użytkownik wybiera, która warstwa jest potrzebna, która jest mu niepotrzebna, może przybliżyć lub oddalić też tą mapę, więc zmienia się też skala, więc tutaj rzeczywiście to użytkowanie wygląda inaczej, jest to bardziej złożone i musimy to dostosować, więc oczywiście i badania w tym kontekście, w tym nowym kontekście jak najbardziej są prowadzone i są potrzebne, żeby zrozumieć ten proces użytkowania i właśnie pozyskiwania tej informacji i rozumienia przez użytkownika właśnie w takim kontekście interaktywnym. Część map w ogóle jest też animowana, prawda? To znaczy jakby mamy do tych dwóch wymiarów jeszcze dodany ten wymiar czasowy, że widzimy jak różne rzeczy się zmieniają. Z tych map robią się tak naprawdę filmy, prawda? Które możemy oglądać. Czy to znaczy, że to zwiększa właśnie tą pojemność informacji, którą możemy w mapie zmieścić? Teoretycznie tak, ale cały czas musimy mieć właśnie na uwadze to takie, może źle to zabrzmi, ale takie ograniczenia poznawcze. Tak? My nie jesteśmy w stanie przyswoić wszystkiego naraz, również jeśli chodzi o tą mapę animowaną, więc tutaj ta potrzeba tego, żeby umożliwić na przykład użytkownikowi pauzowanie, cofanie i porównywanie różnych kadrów jak najbardziej jest potrzebna i ten taki proces poznawania tej informacji za pomocą takiego medium jest potrzebny do poznania, zbadania i ocenienia.
Oprócz tego, że mapa może być animowana, interaktywna, ona obecnie to jest wykorzystywana w tak zwanych dashboardach, w takich wieloelementowych prezentacjach, w których mamy dane prezentowane zaraz obok wykresów, zaraz obok tabeli, grafu. Więc i te wszystkie informacje ze sobą połączone, one są ze sobą połączone interaktywnie, więc wybieramy województwo na mapie, więc wiersz z województwem, powiedzmy, mazowieckim zaznacza nam się w tabeli, która jest widoczna cały czas i jeszcze wyróżnia nam się słupek na wykresie tutaj zaraz I jak obok. ludzie mają do wyboru, użytkownicy mają do wyboru dużo różnych wariantów prezentacji tych danych, to wybierają mapę, czy raczej wolą takie prezentacje tabelaryczne, czy wykresy? I tutaj znowu trochę analogiczne, jak wspominałam o tym porównywaniu metod, tutaj również zależy to bardzo od operacji, o którą jest pytany. Ale co jest bardzo cenne i takie pożyteczne i rzeczywiście doceniane przez użytkowników, to jest fakt, że w trakcie, powiedzmy, przywołując wyniki jednych z innych badań, które prowadziłam, w trakcie rozwiązywania jednego zadania, to nie jest tak, że koncentrujemy się na jednym module, tak? My tutaj zaznaczamy, a jednocześnie odczytujemy konkretną informację na przykład z tabeli. A z kolei w tabeli nigdy byśmy się nie zdecydowali na gdzieś tam scrollowanie jej i szukanie tego województwa mazowieckiego. Wolimy wybrać ją za pomocą mapy. Więc gdzieś to takie towarzyszenie metodom jest rzeczywiście doceniane i wykorzystywane przez użytkowników, a to, z których metod korzystamy, bardzo zależy właśnie od tego, jakie jest pytanie, jaka jest operacja wykorzystywana i jakie zadanie stoi przed użytkownikowi. A co z wirtualną rzeczywistością? Są mapy dla wirtualnych użytkowników, mapy, w które można się po prostu zanurzyć? Oczywiście, że tak. I to jest kolejne gdzieś wyzwanie badawcze i w ogóle procesy, które są wykorzystywane właśnie w tym kontekście map z rozszerzoną rzeczywistością i tutaj także dostosowanie właśnie do tego z jednej strony dobór treści, tak, żeby znowu nie pokazać zbyt dużo, skoro mamy rozszerzoną rzeczywistością, to ten obraz jest bardzo złożony, więc dodawanie bez końca tych elementów kartograficznych musi być ograniczone. Również świadomość tego, że te aspekty graficzne trzeba dopasować. Znowu, grafika map w kontekście rozszerzonej rzeczywistości będzie zupełnie inna w porównaniu z tym, jak my to prezentujemy na przykład na samodzielnej mapie, która jest, czy na ekranie. Jak to inna? Dlaczego będzie inna? No ponieważ ta mapa towarzyszy również właśnie tej rzeczywistości, więc tutaj mamy bardzo dużo bardziej złożony obraz, więc my musimy gdzieś to sobie dawkować odpowiednio i nie przeładować tego użytkownika, bo zasadniczo ta rozszerzona rzeczywistość jest czymś, co bardzo nas obciąża i to jest bardzo dużo informacji, również po prostu tak percepcyjnie dla nas i nasze zmysły nie zawsze są do tego przyzwyczajone, już nie mówiąc o tym, że również jest takie zjawisko, w którym zbyt długie korzystanie z tej rozszerzonej rzeczywistości też kończy się z jakimiś tam niedogodnościami takimi biologicznymi, powiedzmy. No tak, gdzieś nie możemy tam przeładować informacjami i wybrać to, co jest najważniejsze. Ale czy to jest w ogóle kierunek, w którym zmierza współczesna kartografia? To znaczy, czy będziemy tak naprawdę obserwowali zanik map tradycyjnych, nazwijmy to papierowych, atlasów, tego co znamy ze szkoły, właśnie na rzecz tych prezentacji wyłącznie elektronicznych, często multimedialnych, wizualnych, często w rozszerzonej rzeczywistości? No, ciężko jest jednoznacznie mówić, jaki jest cel, ale jeśli ja miałabym gdzieś przewidywać, to ja bym raczej wskazała na to, że po prostu będziemy mieli dużo większy zakres możliwości, który jest dostępny, więc to nie będzie tak, że mapy papierowe zupełnie zanikną, bo w końcu nam się w każdym urządzeniu skończy bateria albo zasięg Wi-Fi i wtedy nasze mapy mobilne nie będą działały i wtedy i nasz tablet nie będzie mógł wyświetlić tego, co chcemy, więc to spektrum możliwości wydaje mi się, że po prostu będzie się rozszerzało i w każdym kontekście użytkowania trzeba będzie gdzieś dopasować te zasady i tą kartografię. No niesamowitym wyzwaniem, jeśli chodzi, wspomniałeś o tą przyszłość kartografii teraz, która stoi jak i przed wieloma dyscyplinami, to jest sztuczna inteligencja i wykorzystanie jej na przykład do personalizacji naszych map, tak? Więc nasze mapy i wskazówki w Google przecież nie będą identyczne, ale będą dopasowane do tego, jak wcześniej wybieraliśmy, jakie były nasze wcześniej drogi, gdzie się zatrzymywaliśmy i co jest. Więc mnóstwo rzeczy,
który jest związany również z zaufaniem do map, bo mapy zasadniczo są takim nośnikiem medium, które jest darzone dużym zaufaniem. Gdzieś to, co jest pokazane na mapie, to raczej jest wiarygodne. To prawda, tak. A tak teraz, jest. z kolei mapy generowane przez tą generatywną sztuczną inteligencję, one są fikcyjne często. No i teraz jak odpowiednio badać to zaufanie, jak przestrzegać użytkowników i uczyć ich tego krytycznego spojrzenia na mapy, to jest jedno z kolejnych wyzwań gdzieś tam, które no raczej niekończących się problemów, które stoją przed kartografią, ale gdzieś ewoluujących raczej niż wymierających pytań. Czyli to nie jest tak, że kartografia jest dyscypliną, nazwijmy to historyczną, zmierzającą gdzieś do archiwum i lamusa, tylko po prostu musi radzić sobie z nowymi formami prezentowania informacji. A ty osobiście nie tęsknisz trochę za takim tradycyjnym warsztatem kartografa ślęczącego właśnie nad tą mapą, rysującego kontury kontynentów albo krajów, kolorującego pracowicie fragmenty mapy? Tak osobiście to mogę powiedzieć, że z ogromnym szacunkiem i z ogromną ostymą oglądam stare ćwiczenia, które były realizowane jakiś czas temu na przykład w naszej ówczesnej katedrze kartografii i rzeczywiście z ogromnym szacunkiem, jeśli chodzi o autorów takich map podpisanych ręcznie, wyrysowanych ręcznie, atlasy, które były ręcznie wyrysowane, ich makiety całe na przykład przez mojego byłego nauczyciela redakcji map, czyli profesora Ostrowskiego, chociaż ja mam pełną świadomość, że mapy, które byłyby narysowane ręcznie przeze mnie, nie byłyby tak doskonałe, więc tutaj tej estymy może do tego tuszu i do tego rapitografa osobiście wiem, że to byłoby ze szkodą dla jakości na pewno map, które ja bym wykonywała osobiście, ale bardzo szanuję, bardzo cenię te rzeczywiście mapy, które były opracowywane ręcznie. No ale mam świadomość, że tutaj jest to nieubłagana ta technologia, która wkroczyła, ale z drugiej strony dała mnóstwo nowych zupełnie problemów, które nie istniały, więc to jest o tyle ciekawe, że mamy dużo bardziej zróżnicowane teraz problemy badawcze. Więc to nie jest tak, że gdzieś to skutkuje tym zmierzchem kartografii, tylko właśnie zróżnicowaniem problemów, które stoją przed nią, więc coś, co było zupełnie jakoś tam, zupełnie gdzieś tam na marginesie, to zaufanie do map. Przecież nikt się czymś takim nie zajmował w latach 60. XX wieku, a teraz jest to tak aktualny temat właśnie w kontekście tej sztucznej inteligencji, o której wspomniałam. Więc to jest takie bardzo ciekawa ewolucja, która jest I często to cię stymulowana. przyciągnęło do kartografii? Jak pomyślałaś sobie, że to byłaby ścieżka dla ciebie? To widziałaś właśnie tę perspektywę, że to jest coś więcej niż tylko rysowanie odręcznie map, tylko właśnie badanie tego, jak z tych map korzystamy? Tak, osobiście to najbardziej takie kuszące dla mnie była ta perspektywa użytkownika. To było coś, co bardzo często jest zaskakujące i wielokrotnie przekonałam się, że to coś, co się wydaje teoretycznie, że jest oczywiste z punktu widzenia kartografa, my po tych kursach z kartografii, po redakcji, kartoznawstwa wiemy, jaka jest poprawna odpowiedź i jesteśmy zaskoczeni często, że ta perspektywa jest zupełnie inna i to jest niezmiernie ciekawe, bo za każdym razem jest zupełnie inny problem, zupełnie inne niespodzianki, więc takie spojrzenie na te mapy takim świeżym okiem jest bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem. Tak dla mnie osobiście dające dużo satysfakcji. I to było to. I gdzieś po drodze dużo innych rzeczy mnie zaskakiwało, ale również ta satysfakcja i ta przyjemność kontaktu z ludźmi, więc tak jak mówisz o tym ślęczeniu przy biurku, to jest jakoś tak, wyobrażamy sobie taką samotną pracę raczej w jakimś zacisznym studiu, w zacisznym warsztacie rzemieślniczym. To tak nie wygląda. A tutaj te moje badania to jest właśnie cały czas rozmowa z ludźmi, cały czas dzielenie się i gdzieś kontakt bezpośredni właśnie z tymi użytkownikami i to też jest takie bardzo przyjemne. Czyli udało ci się też wynikami swoich badań zaskoczyć twoje koleżanki, twoich kolegów, którzy byli przyzwyczajeni do pewnych odpowiedzi. Ty dzięki swoim badaniom percepcji map pokazywałaś, że być może niekoniecznie te oczywiste decyzje, czy te decyzje, które się wydają oczywiste, są takie oczywiste. To dla badacza, badaczki jest zawsze niesamowite, kiedy udaje się odkryć coś nowego, coś zaskakującego. Izo, bardzo to wszystko jest ciekawe. Dziękuję ci za pasjonującą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo przyjemnie Dzięki. podzielić się. Dziękuję bardzo.